Witam na kanale Kolejowe Modelarstwo Kartonowe. W dzisiejszym 34. odcinku relacji z budowy modelu kartonowego parowozu Bułgar kontynuujemy budowę elementów walczaka. W odcinku pomalujemy i przykleimy wycięte w poprzednim odcinku pokrywy otworów wyczystkowych oraz skleimy sprężarkę typu H11A4, o której opowiem coś więcej w trakcie filmu. Zapraszam na film. Zaczynamy od elementów numer 83. Wycięte wcześniej pokrywy wyczystkowe malujemy czarną farbą Vallejo Model Color 70950. Po wyschnięciu farby przyklejamy elementy w oznaczonych miejscach na stojaku kotła i walczaku. Jedną z czynności wykonywaną przy osłudze parowozu jest mycie kotła z osadu i kamienia kotłowego. W uproszczeniu mycie kotła odbywa się poprzez strumień wody pod ciśnieniem oraz mechaniczne usuwanie kamienia kotłowego poprzez wszystkie otwarte otwory wyczystkowe. Zabieramy się teraz za budowę sprężarki, która składa się z 70 elementów, jeżeli dobrze policzyłem. Przygotujemy pierwsze elementy numer 84, 84A, 84B i 84C. Elementy numer 84 i 84A podklejamy odpowiedniej grubości kartonem. W elementach numer 84A i 84C wykonujemy 2 mm otwory. Następnie wycinamy elementy. Zaczynamy sklejanie sprężarki. Najpierw przyklejamy oba elementy numer 84A do elementu numer 84. Przygotowujemy 2 mm pręty według szablonu i wsuwamy je do otworów elementów numer 84A. Kolejny element to numer 84B. Smarujemy klejem i przyklejamy go na górę sprężarki.
Od dołu przyklejamy element numer 84C do elementu numer 84A. Przygotujemy teraz kolejne elementy. Poszycie numer 84D i paski numer 84E. Wycinamy elementy. Wycinamy również tabliczkę znamionową sprężarki. Niestety tabliczka jest bez wybitego numeru seryjnego. Najpierw sklejone elementy oklejamy poszyciem numer 84D. Zaczynamy od dowolnej strony. W miejscach zagięć poszycia rolujemy element na miękkiej powierzchni. Przygotowany element zaczynamy przyklejać fragmentami. Teraz kilka słów o sklejanym elemencie. Pompa powietrzna, czyli sprężarka, ma za zadanie stale utrzymywać w przewodzie głównym, zbiornikach głównych i zbiorniku zapasowym zapas sprężonego powietrza o odpowiednim ciśnieniu. Sprężone powietrze potrzebne jest do hamowania i odhamowywania parowozu i wagonów oraz do obsługi piasecznic. Urządzeniem pobierającym powietrze z zewnątrz jest cylinder powietrzny. Powietrze poprzez otwór ssący trafia już sprężone do zbiornika głównego. Urządzeniem napędzającym sprężarkę jest cylinder parowy. Oba cylindry ustawione są jeden pod drugim. Na górze parowy, na dole powietrzny. Cylinder parowy poprzez tłoki napędza cylinder powietrzny. Sprężarka posiada 2 cylindry powietrzne i 2 cylindry parowe. Przyklejamy teraz paski numer 84E. Zaczynamy od tyłu sprężarki, również przyklejając element fragmentami. Drugi pasek przyklejamy w taki sam sposób. Tabliczkę znamionową należy przykleić na środku sprężarki w oznaczonym miejscu.
My jednak na razie jej nie przyklejamy. Wykonując szpilką dziurkę, oznaczamy środek miejsca montażu tabliczki. Przygotujemy teraz kolejne elementy sprężarki numer 84F i 84G. Elementy podklejamy od spodu ramką z kolorem. Kolejne elementy to numer 84N i 84O. Przy okazji wraz z elementami numer 85N i 85O podklejamy odpowiednim kartonem i ramką z kolorem. Następne elementy to numer 84i, 84k i 84m oraz 84h, 84i i 84j. Elementy również podklejamy odpowiednim kartonem. Kolejne elementy to numer 84p i 84r oraz 84s, 84t i 84U. Dwa elementy 84U przykleimy również do komina parowozu. Doprowadzone zostaną do nich przewody pary odlotowej ze sprężarki i turbogeneratora. Elementy również podklejamy odpowiednim kartonem. Wycinamy teraz elementy numer 84F i 84G. Elementy te będziemy przyklejać na przemian ze sobą. Przed sklejeniem malujemy krawędzie elementów czarną farbą Vallejo Model Color 70950. Po wyschnięciu farby sklejamy wszystkie elementy na przemian ze sobą zgodnie z rysunkiem. Wycinamy teraz elementy numer 84H, 84I i 84J.
Elementy numer 84H i 84I sklejamy ze sobą. Do elementu numer 84I przyklejamy element numer 84J. Następnie sklejone ze sobą elementy przyklejamy od dołu cylindrów. Wycinamy teraz elementy numer 84K, 84L i 84M. Wycinamy kolejne elementy numer 84M i 84O. Najpierw sklejamy ze sobą elementy numer 84K i 84L. Następnie oba sklejone ze sobą elementy doklejamy od góry do cylindrów. Kolejny element numer 84M doklejamy z góry do elementu numer 84L. Elementy numer 84N i 84O przyklejamy na górę cylindrów w oznaczonych miejscach. Z elementu numer 84W wykonamy teraz skrzynkę, pompkę smarną wraz z korbą do jej ręcznego uruchamiania. Wycinamy element. Element bigujemy w miejscach zagięć, następnie sklejamy skrzynkę. W trakcie wiązania kleju naszej skrzynki zajmiemy się kolejnymi elementami sprężarki. Wycinamy 8 elementów numer 84P, z których 4 sztuki przykleimy na górną pokrywę cylindra powietrznego. Smarujemy klejem zaznaczone miejsca i przyklejamy elementy. Tak samo przyklejamy u dołu cylindra powietrznego.
Kolejne elementy to numer 84R. Nie będziemy jednak ich wycinać, tylko wykorzystamy śruby z zestawu laserowego. Smarujemy klejem i przyklejamy na elementy numer 84P z obu stron cylindra parowego. Kolejne elementy to numer 84S i 84T. Elementy zaworu ssącego. Wycinamy elementy. Następnie przyklejamy je do cylindra powietrznego w oznaczonym miejscu. Skleimy teraz ze sobą cylindry parowe z powietrznymi. Na górę sprężarki przyklejamy skrzynkę smarną. Do bloków cylindrowych przyklejamy elementy numer 84U, czyli wejścia rur wlotowych. Wykonujemy otwory i wycinamy elementy. Na każdy z elementów naklejamy po 4 imitacje śrub. Następnie malujemy elementy na kolor czarny farbą Vallejo Model Color 70950. Tą samą farbą malujemy dolną część sprężarki.
Wykonamy teraz korbę pompy smarnej. Korbę wykonujemy z półmilimetrowego drutu, wyginając ją według rysunku. Wycinamy element numer 84Z. Wykonujemy w nim otwór i wraz z korbką przyklejamy do skrzynki, w której również wykonujemy otwór na korbkę. Połączenie można wzmocnić klejem cyjanoakrylowym. Na zakończenie odcinka przyklejamy w oznaczonych miejscach 3 elementy numer 84U. Malujemy jeszcze pozostałą część sprężarki. W taki oto sposób skleiliśmy całą sprężarkę powietrza parowozu. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam na kolejne odcinki kanału Kolejowe Modelarstwo Kartonowe.